W mojej misji oglądania chujowych filmów lubię czasami zapuścić się w miejsca niezbadane przez innych. Takim filmem jest właśnie Alabama Ghost. Pewnie nikt o tym nie słyszał i możliwe, że nawet nikt z was tego nie widział. Zadziwiające widowisko, w którym reżyser chciał zamieścić wszystko, co mogłoby przyciągnąć tłumy do kina. No czegoż tu nie ma. Wampiry, roboty, duchy, kurwa nawet naziści tu są. Jest tu wszystko. A przy tym ten film jest tak chujowy, że oglądanie go sprawia naprawdę radość i Micha się buja z głupoty w każdej minucie. Oto duch Alabamy. Na początku kilka wyjaśnień. Choć film jest z 1973 roku, spełnia wszystkie warunki nominacji do dzisiejszych Oscarów. Główną rolę gra czarnoskóry, mamy faceta przebranego za kobietę, typa na wózku inwalidzkim. Jest to wszystko, co w dzisiejszych filmach, ale upierdolone tak nieudolnie, że żal patrzeć. Więc tak, na początku wprowadzenie. Jest to ważne i tak popierdolone, że muszę wam o tym powiedzieć. Nawet pokrótce. Przed II wojną światową najgenialniejszy naukowiec Hitlera, niejaka Kirsten Caligula, znika z laboratorium w Berlinie. Światowe źródła podają, że Caligula, przy okazji też genialna robotyk, pojechała do Kalkuty z super top misją od samego Führera. Jej zadaniem było przesłuchać światowej klasy maga Cartera Wielkiego w jego chatce z gówna niedaleko Kalkuty, gdzie pracował nad swoim najnowszym odkryciem, substancją zwaną Rosetta. Substancja została przygotowana jako haszysz nazwany Carotum kaki. Dodatkowo inne źródła podają, że jeśli uda się tą substancję wstrzyknąć do ciała dzięki chińskiej akupunkturze, zmienia się ona w substancję Deadly Zeta. W ostatnim wystąpieniu Carter przestrzega, że każda osoba, która w swoim ciele posiada Deadly Zeta, może użyć swojego głosu do zniewolenia ludzkości. Wkrótce potem Carter znika podczas odwiedzin swojej siostry w San Francisco. 7 lat później Carter zostaje uznany za zmarłego. O ja pierdolę. Co wy na to? Nie zmyśliłem tego, kurwa, naprawdę. Taki oto srogi temat się szykuje. Film rozpoczyna się piosenką tytułową śpiewaną przez braci Pierdolec. A nie, sorry, przepraszam. Amerykański zespół Tark Murphy. Tutaj ciekawostka, zespół był dość znany w latach zamierzchłych. Na tyle znany, że mają własną aleję w Stanach. Jak trafili do tego chujowego filmu? Chyba tylko dzięki temu, że umieją dmuchać w trąby i one wtedy pierdzą. Nie wiadomo. Niemniej, piosenka musi sobie przelecieć cała, a my w tym czasie w radosnym nastroju tracimy kolejne cenne minuty, które można by poświęcić na coś pożytecznego, na przykład mycie garów. Alabama to właśnie ten czarnoskóry, pracuje jako cieć w jakiejś knajpie, jako że nie jest za bardzo rozgarnięty. W nocy w ciemnym klubie nosi czarne okulary. Początkowo pomyślałem, o kurwa, może główną rolę gra niewidomy, ale nie, to po prostu jego wewnętrzne zjebanie. Więc Alabama dostaje proste, wydawałoby się, zadanie, które oczywiście musi spierdolić. Ma znieść jakieś pudła do piwnicy, ale ponieważ ma założone czarne okulary, spierdala się po schodach. Potem w piwnicy, nadal w czarnych okularach, zasiada do wózka widłowego i wpierdala się w ścianę. Za ścianą okazuje się, że jest tajny pokój. Wygląda jak magazyn łódzkiego lumpeksu i Alabama dokonuje tam tańca bywalca lumpeksu, gdy uda mu się wygrzebać soczysty kąsek z kontenerka z UK albo Holandii. Znajduje też pudełko ze srogim towarem, potem okazuje się, że to była krypta wielkiego maga Cartera. Znajduje tam też adres do jego siostry, no do której postanawia się wybrać. Jako że słońce praży w chuj, postanawia zdjąć okulary, bo tak będzie lepiej. Wbija do jakiejś kurwa chaty, w której drzwi to tylko teoria. Nie no, poważnie, no po chuj im te drzwi. No i tam spotyka tą siostrę tego zjebanego maga. Posłuchajcie głosu babci. You found my brother's goods from Calcutta. Jak się domyślacie, babcia to dziadek, który ma własny plan, jak Alabamę wyruchać, i babcia mówi, dawaj tutaj ten towar z łamasie, a Alabama mówi, nie tam ci chuja nie dam. Znalazłem to i sam sobie zapalę. No i tam babcia też chciała ujarać łeb, więc razem opierdalają trochę tego srogiego zielska. Alabama coś tam gada, że przez to, że znalazł to gówno tego maga z lumpeksu, on też teraz będzie magiem. Zioło weszło za mocno, więc w naćpanym zwidzie postanawia się kurwa nazwać Alabama, King of the Cosmos. Co?
Alabama. King of the cosmos. No nie pierdol. Alabama. King of the cosmos. Może król Bajkonuru? Alabama. King of the cosmos. Dobra. Chuj tam. Babcia, która jest dziadkiem, mówi, że pomoże Alabamie jej córka, właściwie jego córka, kurwa, ich córka, która też jest pierdolnięta, ale to dowiesz się później. Potem Alabama odwiedza jakiegoś zupełnie nieinteresującego dziada maga, który coś tam pierdoli, ale nie ma znaczenia, bo zupełnie nie ma znaczenia w ogóle, co on tam pieprzy. Tak czy tak, Alabama postanawia tyrać sztuczki i na pierwszy pokaz wbija tam też Ringo Starr i jakiś drugi Beatles, którzy okazują się być promotorami, ale nie uprzedzajmy fakt. Alabama przygotował sztuczkę, kurwa, po której jebniesz fikoła z zachwytu. Otóż chowa tamburyn w jakiejś zapyziałej szafie, potem coś tam pierdoli, wzywa jakiegoś typa ze sceny, znaczy tego Beatlesa, a ten mówi, że nazywa się... Domingo Burrito. No nie pierdol. Jak? Domingo Burrito. Domingo Burrito? Domingo Burrito. Domingo Burrito. Kurwa, dobrze, że nie Zdzisław Salceson. Dobra, coś tam się dzieje, ale kulminacją całej sztuczki jest to, że tamburyn znika. O kurwa. Jakoś nikt nie wpadł na to, że ktoś mógł ten tamburyn podpierdolić z drugiej strony szafy, albo zabrał go ten dziad, który na chwilę w szafie się pokazuje. Nie. Nikt. Zero, kurwa, wątpliwości. No okej. Promotor, ten Ringo Starr, bierze Alabamę pod swoje skrzydła i w najbardziej absurdalnym samochodzie obmyślają najbardziej chujowy plan świata. Otóż Alabama ma pokazać największą sztuczkę magiczną na świecie. Znikanie słonia. I że to będzie transmitowane przez satelity na całej kurwa ziemi i każdy kurwa będzie chciał te chujowizny oglądać, bo nikt innego nie ma nic lepszego do roboty, tylko oglądać jakiegoś zjeba i jego znikającego słonia. Niemniej, zanim to nastanie, trzeba ruszyć na tournée po kraju, robiąc sztuczki ze znikającym tamburynem. I tutaj mam dla was zagadkę na spostrzegawczość. Mamy więc jakieś tańce, jakiś lasek, niektóre kurwa nagrzane po sufit, niektóre z jakąś padaczką, no chuj tam się dzieje, nie wiadomo po co i zajmuje tylko mój cenny czas. Nawet na te spotkania przyszedł Gandalf szary. No dzieje się w opór, no i w trakcie jednego z pokazów, podczas przebijania mieczem, laska tam zostaje zraniona i wiozą ją furą Ghostbustersów do szpitala i ten promotor tam twierdzi, tam chuj, tam nic się nie stało i będzie okej, a doktor, ocierając się o molestowanie, dziwacznie tą laskę po mordzie głaszcze. Nie wiem po co wam o tym mówię, bo nie ma to zupełnie żadnego znaczenia w tym filmie. Alabama się nie poddaje i postanawia ciągnąć swój zajebisty show ze znikającym tamburynem i potem znowu mam jakieś laski z padaczką, jakieś kurwa tańce. Alabamie co jakiś czas pokazuje się też ten duch tego maga, któremu łachy podpierdolił wcześniej, go tam ostrzega, że Alabama, dostaniesz po dupie od puścieciu. No i w końcu Alabama podupada na zdrowiu i tam ta laska od babci, która była dziadkiem, smaruje mu ryj jakimś gównem z próbówki, mówi spoko, spoko. I kiedy Alabama już myśli, że właśnie teraz sobie zarucha, pojawia się znowu ten siwy dziad w szmatach, który ma być duchem, a wiemy, że to dlatego, że mówi po duchowsku, czyli jakby mu ktoś w gardło chuja wbijał. I co się okazuje? Ta lafirynda od tej babci, która była dziadkiem, okazuje się wampirem. O chuj. Ale zwrot akcji. No i w tej sytuacji Alabama robi to, co każdy by zrobił na jego miejscu. On zaczyna spierdalać. Ucieka do jakiejś chatki z gówna, ale tam już ta laska wampirza na niego czeka, więc spierdala gdzie indziej, ale i tam ta wampirza sucz na niego czeka. Widocznie ma kurwa moc teleportacji, o czym oczywiście nie wiemy. W końcu trafia do swojej babci, czy tam matki. Chuj tam go wie. Babcia Alabamy postanawia poddać go rytuałowi voodoo, który
polega ogólnie na darciu mordy, zbliżaniu japy do kamery, pojebanych skokach i lizaniu kury. A, no i jest jeszcze napierdalanie trawą po klacie. Trwa to kilka dobrych minut, normalnie jak jakiś dokument z Discovery. I koniec końców, w sumie nie wiadomo, czy się w ogóle cokolwiek udało, czy nie. Widocznie nie jest to istotne. Jebać logikę. Dobra, wchodzimy w najbardziej absurdalny wątek tej historii, choć to jest w zasadzie niemożliwe. Ten promotor okazuje się, że pracuje dla kogoś bardziej dojebanego. Jest to jeżdżący na wózku kutafon, który ma srogi plan. To on wymyślił, że pokaz Alabamy ze znikającym słoniem dzięki swoim satelitom będzie transmitowany na całym świecie, bo taki jest bogaty, a jeździ na wózku w jakichś łachmanach. A to, że ma zapędy globalne, jak Putin chuj jebany, można po tym wnioskować, że na ścianie wisi mapka ze światełkami i wydrukowane, kiepsko przyklejone karteczki z nazwami miast. No to wyjaśnia, że to jest bogacz w chuj i wiele może. Nie no, tak na poważnie, co daje ta mapa z lampkami choinkowymi? Co to kurwa ma oznaczać? Jaki jest w ogóle sens tego gówna? A, no i jeszcze ma monitor taki, wiecie, jak u okulisty, tylko zamiast literek ma tam napisane jakieś gówno i ten monitor mryga. No to kurwa jest pokaz władzy, że ja pierdolę. No niemniej, Alabama ma zrobić swój numer ze słoniem i chuj. No i Alabama, jego babcia i ten voodoo oszołom jadą samochodem i tam pierdolą o niczym ważnym. No i pokazują się Harley'owcy, którzy prowadzą wszystkich do bazy tego bogatego typa, co karteczki z nazwami miast przykleja na ścianie i myśli, że jest zajebisty. I znowu ta mapa z lampkami. Co to kurwa oznacza? Te wszystkie mrygają w ogóle. Co to znaczy? Jaki jest cel tego? No i tam Alabama w końcu dojeżdża do tego zamku i tam go witają i tak dalej, jakieś pierdolenie. Znowu się pojawia tam duch tego maga, tym razem ubrany w jakieś skarpety smętnie zwisające, wygląda jak jakiś menel w ogóle i tam go znowu przestrzega, żeby nie odpierdalał maniany, bo źle to się skończy. Teraz mamy długą i bezsensowną scenę, w której okazuje się, że wszyscy w tym zamku tego bogatego typa to wampiry i mają taki taśmociąg, na którym jadą jakieś lafiryndy i niby te wampiry się na nich pożywiają. Nie wiem, kto na to wpadł, ale to jest najgłupszy pomysł, jaki widziałem od dawna. No i tutaj okazuje się, że całym tym bajzlem przewodzi jakaś nazistowska cipa, której pomagierka jest kobietą, która pożywiała się na taśmociągu zdecydowanie zbyt wiele razy. No i teraz uwaga, ta naziolka zbudowała kurwa robota, który wygląda jak Alabama. Na chuj zapytasz? No właśnie nie wiem, ale roboty widocznie to było chodliwe gówno w filmach, więc czemu nie? Ten bogaty typ postanawia pozbyć się tego promotora, bo nie wiem, już go nie lubi i wampiry go tam zagryzają, czy w zasadzie nie wiadomo co, no i ten typ na wózku też się okazuje być wampirem i tam pierdoli i ślina mu kapie z ryja i żyła mu wyszła na czoło, bo takie to emocjonalne było to jego wystąpienie. Występ Alabamy ze słoniem zbliża się wielkimi krokami. Zjeżdżają się tam hipisi z całego świata, aby to gówno obejrzeć. No całe tysiące ludzi. Legitne zdjęcia podpierdolone z jakiegoś dokumentu o Woodstock utwierdzają nas w przekonaniu, że to prawda. No i tam tańczą, śpiewają, no i jest w końcu słoń. O kurwa, prawdziwy słoń zapierdala, a za nim Alabama uchachany jak jakiś zjeb, pewnie po tym towarze, co znalazł w podziemiach lumpeksu. No i tutaj ma miejsce wyeliminowanie prawdziwego Alabamy, który dostaje klapsa w dziąsło i pada i podmieniają go na cyborgo Alabamę. No i znowu tam tańce, śpiewy i teraz następują wydarzenia, których nie potrafię rozkminić. Ludzi na tym występie Alabamy są tysiące i przyjeżdża kilku typów na motorach i ten bogacz, ten na wózku, wstaje z tego wózka i zabija tą naziolską kurwa naukowczynię, czy jak tam zwał. Ludzie spierdalają ze sceny, a cyber Alabama strzela do nich z różdżki Harry'ego Pottera. Zupełnie nie wiadomo co do czego, jakiś chaos. Ten bogaty typ podpierdala samochód prawdziwego Alabamy, który akurat siedzi w bagażniku, no i zaczynają się tam napierdalać. I nagle w całym tym chaosie mamy małego chłopczyka, który siedzi na środku z miną, co tu się odpierdala do kurwy nędzy i kto wciągnął cały towar. Potem jakiś cyber Alabama idzie po pustyni i pada? Czemu? Chuj go wie. A prawdziwy Alabama zabija tego wampira głównego i samochód odjeżdża w stronę wschodzącego słońca. Zaraz, kurwa, to wszystko się działo w nocy? Jak kurwa w nocy? To jest noc? To jest kurwa noc? Wampiry znikają, jakaś tam skrzynka wypierdala w kosmos, a Alabama przytula jakąś
randomową lafiryndę, wstaje słońce i koniec. O ja pierdolę, moi drodzy. Podążanie za fabułą tego gówna to jakiś labirynt. Wszystko w tym filmie się nie klei. Napierdalanie wątkami nie wiadomo po co. Wampiry, naziole, cyborgi. A wszystko przy budżecie o wartości jednej dziurawej kapoty z lumpeksu. No za chuj nie ogarniam, co się tutaj działo. Nie pomagało też to, że wszystkie postacie bełkoczą, a nie ma napisów, więc dużo musiałem się domyślać. Ale domyśl się czegokolwiek, jak tutaj takie numery się odpierdalają. Twórcy powinni zapierdalać w kołchozach za zmarnowanie mi czasu na takie gówno. I na koniec film za całkowitą darmochę możecie obejrzeć sobie na YouTubie. Powodzenia.